Siemanko ludziska, z tej strony Kinga. Dzisiaj mam dla was 5 rad, dzięki którym możecie być o wiele lepszymi rysownikami. To są rzeczy, które każdy powinien znać, każdy powinien przestrzegać i to już nie są jakieś tam moje wymysły, to są praktyki, które korzysta każdy profesjonalny rysownik, malarz, grafik. Więc zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz to szkic na brudno. To element, który powinien wam towarzyszyć zawsze, bez znaczenia co rysujecie. Czy to przyrysowywanie, czy to rysowanie własnych rzeczy, jakieś własne ilustracje. Musicie mieć szkic na brudno. Dla przykładu mam tutaj grafiki, gdzie na samym początku to były bardzo szybkie zarysy i one nie wyglądają jakoś super przepięknie, jednak później z nich wyciągamy line art, który jest już czysty, estetyczny, ale kiedy przechodzimy już do bardziej skomplikowanych rzeczy, tak jak na przykład mamy Ari i tutaj już była praca wykonana kredkami, nie tylko ustalamy kompozycję, jaka jest poza i tak dalej, ale też wszystkie elementy poboczne, które mają się tam znajdować. W pewnym momencie uświadomiliśmy sobie, że róg pracy jest taki pusty. No dobra, można byłoby tam za dużo nie dawać, jakieś kamienie czy woda, ładnie się podpisać i tyle. I w tym przypadku postanowiliśmy, że mogłoby być jakieś zwierzątko, może jakieś fikcyjne zwierzątko albo poros, tylko też w jakiejś takiej fajniejszej scenerii, żeby to tak pasowało, no bo usadowić go tam to żadna sztuka. I dlatego stworzyłam takie bardzo szybkie szkice, które tutaj wam pokazuję. Są jakieś króliczki, poroski i one są przy różnych wariantach i tak cały czas się zastanawialiśmy co zrobić, aż w końcu postanowiliśmy, że będzie jednak poros zawinięty w macki ośmiornicy. I właśnie, gdybym ja rysowała przez cały czas wszystkie te warianty na kartce na czysto, to kartka byłaby już na tyle wymęczona i na tyle biedna, że ciężko byłoby mi na niej kolorować, ponieważ starłby się wierzchnia ta warstwa i później kolory by źle chwyciły, przez co miałabym bardzo krótkowaty i brzydki rysunek. I tutaj jest powód, dla którego wykonujemy pracę na brudno, na oddzielnej kartce, bo dzięki temu mogliśmy się bardziej zastanowić, co by tutaj dać, co będzie pasować. Zawsze kiedy rysujemy, malujemy, zwłaszcza jeśli ktoś lubi korzystać z markerów, to wiecie, że za dużo zmienić nie można. I tutaj jest podejście tylko jedno. Drugie to line art. O co chodzi z tym line artem? Albo co to jest line art, bo może nie każdy wie. Line art to taka sztuka, w której rysujemy linią. Mogą być też oczywiście efektem końcowym, co oznacza, że wtedy nie kolorujemy, nie cieniujemy, wszystko operujemy samą linią, tak żeby to fajnie wyglądało. Albo po prostu jest to nasz taki kontur, którym później wypełniamy kolorem. Każdy powinien z nas ćwiczyć line art, ponieważ jest to rzecz bardzo trudna, bardzo upierdliwa, czasochłonna i wyrabia w nas niezłą cierpliwość, żeby line art dobrze zrobić, żeby on wyglądał fajnie. To naprawdę trzeba poświęcić sporo czasu i jest to taki element przez większość raczej mniej lubiana. Sam szkic potrafi być upierdliwy, a co dopiero tworzenie powoli każdej linii, żeby była taka piękna. Oczywiście kiedy tworzymy line art, wyrabia nam się też ręka, taka wprawa do tego, żeby nie rysować w jednym miejscu kilka razy kreskę, tylko narysować ją raz. A dobrze. Przy okazji też powinny być te ruchy dość płynne, one nie powinny być zbyt, wiecie, takie jak tip-topy, czy tak delikatnie, bo wtedy ta kreska zawsze będzie pofalowana, ona musi być płynna, ona musi być taka, wiecie, z wyczuciem i te wyczucie zawsze wyrabiamy, kiedy tworzymy line art. Ja line art tworzę, kiedy właśnie projektuję tatuaże i najczęściej jest to forma graficzna, więc czasami są one kolorowe, czasami one są tylko czarne, ale też line art powstaje, kiedy rysujemy tradycyjnie. I to jest wtedy taki szkic na czysto, ponieważ kiedy rysujemy kredkami, dobrze mieć idealnie wszystko wyrysowane, żeby się w trakcie nie pomylić i wiedzieć, gdzie co kolorować. Dlatego ja wykonuję właśnie szkice na brudno, a potem na czysto i to jest właśnie też taki tak zwany line art. I żeby właśnie wykonać taki szkic na czysto, żeby on był właśnie estetyczny, ładny, to też dobrze jest robić jedne pociągnięcia linią, a nie 500. Trójeczka to kompozycja. Kompozycja jest bardzo ważna w naszych pracach. Jeśli jej nie przestrzegamy, tylko rysujemy sobie gdzie chcemy na kartce bez w ogóle jakiegoś tam zastanowienia, no to zazwyczaj jest tak, że te prace wyglądają źle. Jeśli zrobimy tak, że postać będzie za bardzo gdzieś z brzegu kartki, w jakimś rogu wciśnięta, a reszta kartki jest w ogóle pusta,
no to trochę niefajnie wygląda. Oczywiście nie ma zasady, że skoro rysujecie postać, to każda postać powinna być idealnie po środku. Nie, to tak nie wygląda, ale dobrze jest wiedzieć, czym wypełnić całą resztę, bo jeśli dacie na przykład postać siedzącą na boczku, że ona właśnie wypełnia jakiś tam brzeg naszej kartki, to co będzie w tym drugim brzegu, żeby to jakoś fajnie się ze sobą łączyło. W trakcie rysowania możecie to oczywiście wykonywać w momencie, kiedy rysujecie na brudno, takie kreski, które pokażą Wam tą kompozycję. I to ostatnio pokazywałam w ostatnim filmiku I nie ma mocny Alfik, gdzie mojego króliczka przerobiłam na postać I nie ma mocnego. Tam właśnie Wam pokazuję, co zrobiłam właśnie z kompozycją, że jednak w trakcie rysowania grafiki czegoś mi tam brakowało, coś było nie tak umiejscowione i jak sobie z tym poradziłam. Jednak przykładem takich gotowych prac, które są dość skomplikowane, więc tutaj kompozycja jest naprawdę wielkim wyzwaniem, to będzie Mercy i Agony. W Mercy chodziło o to, żeby oczywiście wypełnić całą przestrzeń kartki. Jest ona mniej więcej po środku i raczej preferuję postaci po środku, bo jakoś lepiej to dla mnie wygląda. Ale przy okazji ten trójkąt, ten V, on jest najważniejszy w całej tej kompozycji. To jest główna rzecz, która tworzy nam pracę i ten sam V pojawił się w Agony, tylko już w innej formie, ale też widać ten trójkąt bardzo widoczny z drugiej strony, czyli jako takie lustrzane odbicie. I kiedy dajemy jeszcze kreskę po środku, widać jak ta praca jest po prostu ułożona. Paleta. Paleta jest bardzo ważna, czy to tworzymy farbami, kreskami, czy nawet grafikę. Nie ma to znaczenia, co robimy, jeśli w danej pracy występuje kolor, jeśli operujemy kolorem, to on musi być już na samym początku bardziej tak zaplanowany. I taką paletę możecie zauważyć przy Illidance, czyli damskiej wersji Illidana, gdzie po bokach widać, że kredki są w jakiejś konkretnej palecie. One są ograniczone, ale jest ich naprawdę bardzo dużo, więc z tego można stworzyć pracę, która ma idealny klimat pasujący do tej postaci. I ostatnie wyzwania. Wyzwania są naprawdę bardzo ważne, ponieważ kiedy rysujemy, to najczęściej jest tak, że lubimy jakieś konkretne motywy rysować, ale w ten sposób nie możemy się rozwijać, ponieważ jeśli lubimy rysować kobiety, to każdy facet, którego narysujemy, będzie wyglądać znacznie gorzej niż te kobiety. I jeśli chcemy tak bardziej tworzyć, wiecie, profesjonalnie, to musimy być elastyczni, musimy potrafić narysować tak naprawdę wszystko. Tylko że takie rysowanie często wiąże się z jakimiś porażkami. Rysowanie czegoś, czego nie lubimy, czegoś, czego nie czujemy, najczęściej wiąże się z tym, że nam to nie wychodzi, ponieważ nie wkładamy do tego tyle serca, co trzeba, bo nas to jakoś nie kręci, nas to nudzi, chcemy na przykład narysować to szybciej i wychodzi jak wychodzi, więc starajcie się wyrobić w sobie dużą cierpliwość rysowania wszystkiego. Jeśli kochacie rysunek, to wszystko, co rysujecie, powinno być dla Was ciekawe. I jeśli będziecie żyć z takim podejściem, to będzie Wam o wiele łatwiej. Sama oczywiście też mam takie, wiecie, uczucie, że czegoś nie chcę rysować albo czegoś się boję narysować. Nie jestem tutaj chodzącym ideałem, bo tak o sobie na pewno nie myślę. Ale kiedy Marek do mnie pierwszy raz wyjechał chociażby z projektem Zaka, jak ja się dowiedziałam, co on chce tam zrobić, że tam ma być właśnie ten Zak taki glutowaty, jeszcze do tego w jakiś sposób przezroczysty, że mają być jakieś przedmioty w jego klatce i tak dalej. Ja powiedziałam, że ja tego nie narysuję, że ja tego nie umiem, że ja nie wiem jak to zrobić, że ja tego nie widzę, no i miałam taką zagwozdkę z tym motywem, jednak przekonał mnie, żeby to zrobić i wtedy po prostu mi powiedział, że słuchaj Kinga, jak to zrobisz, to się w końcu czegoś nowego nauczysz. Jakieś wyzwanie, a jak Ci wyjdzie, to będziesz przecież bardzo z tego zadowolona. No i wszedł mi trochę na ambicje, narysowałam tego Zaka i do tej pory jestem z niego strasznie zadowolona, uwielbiam tą pracę. Przy okazji jeszcze z takich nowszych prac, to co jest dalej dla mnie wyzwaniem, bo oczywiście wyzwania to są chyba na każdym kroku, nie ma czegoś takiego, że wszystkiego już się nauczymy, to będzie smuga. Była o tyle trudna, że miałam tam skrót perspektywiczny, czyli ujęcie ją trochę tak od dołu, plus efekty, plus rozmyte tło.
Do tej pory tło zawsze robiłam bardzo wyraźnie, jednak zauważyliśmy, że fajnie wygląda u fotografów, jak oni robią jakieś takie profesjonalne zdjęcia, że postać jest taka mega wyrazista, a tło jest już takie zblurowane. I postanowiliśmy, że zrobimy dokładnie to samo w rysunku, ale to było bardzo ciężkie kredkami do wykonania, bo wiecie, tam w grafice to nie ma problemu, po prostu rysujecie, rozmywacie i voilà, ale tutaj było tyle problem, że kredki lubią być dokładne, a kiedy chcemy coś tak porozmywać, to znaczy, że kredki powinny dobrze się pomieszać z na przykład drzewko powinno dobrze się pomieszać z tłem, albo budynek powinien się pomieszać z tłem, co oznacza, że brązowy z niebieskim powinien być taki przenikający się. A wiecie, jak to jest, kiedy się rysuje kredkami, że nie zawsze one fajnie się łączą, nie zawsze fajnie się blurują. Dobrze jest tutaj blendera czasami użyć, ja mało używam blendera, ale w tym przypadku to można coś tam sobie przetrzeć, żeby mieć bardziej ten efekt rozmycia. Wszystkie te elementy, które są w smudze, były dla mnie wielką nowością. I fajnie, że jednak to wyszło tak jak wyszło. Jestem z tej pracy również zadowolona, ponieważ w tym odcinku chcę Wam pokazać rzeczy, które stosuję do tej pory, więc pamiętajcie, że to co ja mówię to nie są rzeczy, które tyczą się tylko i wyłącznie początkujących rysowników, a później to już zupełnie inaczej się robi. Nie, tak się robi przez cały czas. To są rzeczy, które się trenuje na początku i to są rzeczy, z którymi się później żyje. A skoro tak się już nagadałam o tych radach, tutaj dla Was nowy rysuneczek, który wykonałam z Fortnite'a i jest to skin, nie wiem jak on się nazywa. To jest miś, który mi się od samego początku, kiedy tylko zobaczyłam Fortnite'a, to tak mi się ten misio spodobał. Jest taki cudowny, taki piękny. No i oczywiście nie mogło zabraknąć motywu, który ja bardzo lubię rysować, czyli wydobyć z tego anatomię. Bo gdyby wszędzie było futro, to dla mnie byłoby troszkę za nudno, wiecie. Musiało być troszkę po mojemu. I oczywiście jeśli chcecie zobaczyć ten rysunek w lepszej jakości niż tutaj na filmie, gdzie tutaj mi się czasami, o widzicie, tak świeci, to zdjęcie jest już oczywiście na Facebooku, możecie też obserwować nas na Instagramie, ArtStation i zapraszam na Patronite'a, gdzie możecie nas wspierać. Co ty na to, misiu? Podobały Ci się dzisiejsze rady? Dałabyś lajka? Wy też dajcie lajka. To tyle w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał z dzwoneczkiem, żebyście dostawali powiadomienia o najnowszych filmach i do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!